przyjaźń i koleżeństwo. Było to nieprawdopodobne. To był taki zryw, to było tak, że cieszyliśmy się, że możemy coś robić. To były ekstremalne i niezwykłe warunki. To jest za dużo tragedii, żeby się bać. Zawsze sobie myślałam, że wszystko trzeba zrobić, żeby przeżyć tą wojnę. Żeby się nie dać. Rodzina moja nie była zorientowana, że akurat w tym czasie i w tym dniu i o tej godzinie wybuchnie powstanie. Owszem, atmosfera była napięta, jakoś to napięcie czuło się w powietrzu. Wiedzieliśmy wszyscy, że wiele osób pracuje w konspiracji. Wiadomo było, bo były takie wersje, że powstanie najwyżej potrwa 5 dni, nie więcej. Właściwie myśmy wtedy jakoś o tym nie myśleli, ile to będzie trwało. Oczywiście ja miałam mnóstwo znajomych, kolegów, koleżanek i wszyscy brali pod uwagę to, że wybuchnie powstanie. Wszystko nie było tak, jak myślałyśmy, że będziemy walczyć, że broni. Nigdy nie miałam broni, to znaczy miałam granat zawsze przy sobie, dostałam od kolegi, bo nie chciałam być ranna. Ja mając 16 lat prawdopodobnie nie bardzo jeszcze sobie zdawałam sprawę z tego, że jest strzelanina, że umierają, bo uważałam, że no jak to jest powstanie, tak ma być. Bo wyszłam na powstanie jak na bal. To znaczy miałam białą bluzeczkę. Na tej bluzeczce miałam kochany mój sweterek z firmy Matuszewskiej, który był taką znaną firmą w czasie okupacji. On był granatowy, taki cieniutki, taki miał śliczne groszki tutaj. Miałam spódniczkę układaną, miałam białe skarpetki i sandałki. O ile sobie przypominam, to byłam ubrana w taką lila róż spódniczkę i w taką kraciastą jakąś bluzeczkę. Pamiętam, był to chłodny dosyć dzień akurat ten ranek i miałam trochę za ciepłą sukienkę. Byłam ubrana w codzienne ubranie. Żadna z nas się nie szykowała specjalnie do powstania. A bluzkę niestety wzięłam taką w kwiatki, wcale nie pasującą. I taki bardzo lekki i bardzo kiepski płaszczyk. Gdy wyszłam z kanału na Śródmieściu, to przy Wareckiej na Nowym Świecie, faktycznie to było wewnątrz Wareckiej już. I zobaczyłam, że są liście na drzewach w sierpniu, że kobiety chodzą ubrane, a niektóre umalowane, znaczy ubrane, jakoś zadbane zewnętrznie. Niektóre nawet umalowane i mają podkręcone włosy, to myślałam, że się zjawiłam na innej planecie. Nikt się nie kąpał. Tam może umył ręce i twarz gdzieś, jak jeszcze ta woda była, ale tak to nikt nie kąpał się i nie mył. Myśmy się właściwie wcale nie myły przecież. Znaczy buzię tam, zęby, też nie miałyśmy przyszczotek. Poprosiłam chłopców, bo już byłam tak brudna i zakurzona, że mi trochę wody przynieśli w kubełku. Nie było wody, bo woda była potrzebna do picia, prawda? Czy do ugotowania czegoś, więc oni mi przynieśli, ja na Żulińskiego miałam kwaterę, mieliśmy w piwnicach i ja poszłam na pierwsze piętro. Oni mi przynieśli tą wodę, wlałam do miednicy. Jak gruchnął granatnik, tak musiałam od razu biegać, także się nie umyłam. Ale mnie na przykład na cały ten okres, na całe powstanie zatrzymał się okres. Po prostu to były czy nerwy, czy coś. Nie miałyśmy okresu. Po prostu myślę, że ja tego nie sprawdzałam u lekarzy, ale tak sobie myślę, że te emocje negatywne, które wtedy działały właśnie w ten sposób, że nie było. Może niektórych dziewczyn, wśród moich koleżanek żadna nie miała okresu. To też jak później już nas zabrali do Pruszkowa, to tam już niestety, ale były wszy, po prostu tak można powiedzieć. No były, bo cały miesiąc człowiek niemyty, brudny w tych warunkach, no to tak już się dzieje. Musiałam przechodzić przez piwnice chorych ludzi, tak, którzy mieli właśnie te różne
czerwonki, paratyfusy i tak dalej. I to było straszne i przyznam szczerze, że wtedy zdejmowałam opaskę. Ludzie byli zrozpaczeni po prostu, zrozpaczeni. Czy pani sobie wyobraża umierać na tyfus w warunkach bez wody, w piwnicy, bez możliwości uprania pościeli, w śmierdzącej piwnicy, bez żadnych warunków higienicznych? To straszne. Przynosili na podwórze, bo to było z bramy ten korytarz, gdzie myśmy były. I później było podwórze. I na podwórze, nie wiem czy codziennie, ale przynosili jakieś takie kubły czy coś z zupą. Na początku to było bardzo fajnie, dlatego że fasowali, tak jak to się mówiło, fasowali nam porcje, dostawałyśmy porcję chleba, dostawałyśmy jakiś przydział jakiegoś mięsa czy czegoś takiego. Potem zaczęło się już bardzo kiepsko, nie było co jeść. Na Starym Mieście to wiem, że jadłam dużo klusek jakiś, kaszę. Na Czerniakowie były to kluski z sosem pomidorowym lub zupa pomidorowa z kluskami. No a chleb to była rzadkość, jakieś suchary. Rozgotowywane żyto, nie wiem, pszenica i taki rozgotowana to ziarno jedliśmy, bo już nic więcej nie było. Chleb z wytłoczym z buraków razem z takimi odpadami od zboża, takie z owsianymi takimi. No to ja tego smaku w życiu nie zapomnę do końca życia. Ja tylko pamiętam taką historię, że ponieważ ja mieszkałam na Czerwonego Krzyża i tam był rzeźnik. I ja kiedyś do niego poszłam i powiedziałam mu, proszę pana, ja mam bardzo, bardzo głodnych chłopców. Czy pan mógłby nas czymś trochę podeprzeć, jeśli chodzi o mięso jakieś tego? To mi powiedziała, nie mam nic, ale mogę jedną rzecz pani dać. Co? Psinę. Więc początkowo zrobiło mi się trochę słabo, ale mi to przeszło. Szybko powiedziałam, proszę, wezmę psinę. Zresztą podczas powstania jadłam psa i byłam zachwycona, że coś takiego można, że w ogóle coś jadłam, byłam zachwycona, bo już byłam bardzo wtedy głodna. Ja też w tych piwnicach spałam, na Siedzący też spałam. I tu nie można było już się położyć, bo nie było na czym. Cała ta moja rodzina, wszyscy w tej piwnicy byli. Spało się na ziemi. Babcia tam miała ze sobą, nie wiem, czy jakiś kocyk, czy jakąś matę. Na podłodze ludzie spali, na ziemi, na cemencie. I tam było masę rodzin było. Myśmy tak pokotem leżeliśmy, na takich silnikach, albo tam jakieś dywany, jakieś chodniczki, jakieś coś. No to żeśmy na tym żeśmy leżeliśmy. Ja w każdym razie poszłam z moją grupą chłopców i koleżanek do niewoli. Jesteśmy wykończeni totalnie. Padamy na tą brudną, zalaną olejem kamienną czy tam cementową posadzkę i śpimy. Pierwszy raz śpimy bez bomb. Antoś, mój pierworodny syn, urodził się 18 sierpnia na pierwszym piętrze pod Kazimierzowska 77. Pierwsza ranna to była kobieta, która
była w ciąży. No i ona była spod gruzów wyciągnięta i była już w końcowym etapie ciąży, zaczął się poród i taki była dość, powiedziałabym, newralgiczna sytuacja, bo ja stanęłam przed pierwszym poważnym, niekoniecznie powstańczym zadaniem, ale odebranie tego porodu. Urodziło się dziecko nieżywe. W tych pomieszczeniach piwniczych tam przebywała ciocia z małą córeczką i z kilkutygodniowym synkiem. Ciotka nie miała pokarmu, warunki higieniczne były naganne. Tego dziecka Andrzejka nie udało się uratować, który niestety zmarł w niesamowitych bólach. Jak ja widziałam te straszne sceny w piwnicach, gdzie te matki z rozpaczą patrzą na nas. Na początku to zdarzyło się mi, że ktoś pocałował mnie w rękę. Że to powstanie, że my chcemy walczyć, że wolność. Ale potem patrzyli na nas z wielką niechęcią. Bo to już było ponad siły. Ci ludzie wyrzuceni ze swoich domów, bez niczego, z tymi dziećmi płaczącymi, chorymi, zrozpaczeni, nie wiedzą co dalej. Ja się nie dziwię, że oni byli negatywnie nastawieni do nas. Ja byłam w piwnicy, gdzie byli cywilni i tam były kobiety, jakiś człowiek umierał na ziemi. Tam było bardzo dużo ludzi, ciągle ktoś wchodził i wychodził i z tego szpitala wyszedł major Zryw. Taka była dziura i tą dziurą się wchodziło i wychodziło na korytarz i pewno gdzieś dalej. I wtedy te kobiety zaczęły błagać majora: nie brońcie się już, poddajcie się, nie brońcie się, bo tu mamy dzieci i tak. Podała majorowi dziecko do rąk, a on, malutkie dziecko, on je tak podniósł, popatrzył, oddał tej kobiecie, tak się schylił, myślał, powiedział do mnie: oddaj granat, nie bronimy się. No i wtedy zdecydował poddać pokój. Dziś jak myślę, jak szłam tą pustą ulicą Kazimierzowską, ten odcinek od Rakowieckiej do swojego mieszkania, z tą chustką podniesioną białą do góry i sama jedna w tym zupełnie pustkowiu. I myślę sobie, przecież ten Niemiec mógł mi strzelić w plecy. Ulice były puste. Jak się biegło się pod ścianami, albo biegło się gdzieś tam piwnicami, bo przecież porobione były z budynków. Nie wiem, przecież się nie znało budynków, nie znało się ulic, nie znało się terenów, jak człowiek trafiał, jak człowiek, nie wiem, na koci nos, na psi nos, na węch. Ważniejsze było to, żeby nie dać się ustrzelić Niemcom. I przebiegałam i dostałam ostrzał z Puławskiej i wybiegłam za tą barykadę i to był taki moment, usiadłam i tak macałam, czy ja mam nogi. Zdawało mi się, że ja nie mam nóg. Po prostu ten gorąco od tego obstrzału, prawda? To gorąco musiało mi po nogach przelecieć. Ja usiadłam, macałam, czy ja mam nogi. Pamiętam tę Warszawę, jak wyjeżdżaliśmy. Wyglądała strasznie. Jechaliśmy jakoś kawałek Marszałkowską na dworzec. Wszystko poburzone, poniszczone, okropnie. Wszędzie były chowani, ludzie byli wszędzie. Na każdym kawałeczku, gdzie można było skopać i schować kogoś. I to było okropne. Jeżeli przez 2 miesiące nie ma kanalizacji, to jest po prostu jeden ogólny smród. Pomieszany z rozkładającymi się ciałami pod gruzami. Wybierali ludziom, zabierali dzieci, wsadzili do jednej piwnicy, rzucili granaty i zalali benzyną i podpalili. Jak się o tym dowiedziałam, ludzie byli przerażeni, a ludzi dorosłych rozstrzelali tam na Dworkowej. No więc jak takie rzeczy zaczęły się dziać, no to ja poszłam do powstańców. Brałam udział w powstaniu, widziałam ludność cywilną, która była
w strasznej sytuacji i widziałam niepotrzebną śmierć moich kolegów. I tak stoimy, czekamy, podprowadzili nas pod ten dworek i wychodzi wódz von dem Bach. Wyszedł na ten ganek. Chciał zobaczyć widocznie, z kim on walczył 2 miesiące. A tu stoją dziewczynki, jedna w tych białych skarpetkach, druga też tak. Wyprostowałyśmy się tak na barze, żeśmy stały, że tak jesteśmy duże i silne. I tak patrzył przez te swoje binokle. Nie powiedział słowa, bo on widział, z kim walczył, a myśmy zobaczyli bardzo okrutnego człowieka. Marzenia polegały na tym, żebym miała tyle leków i środków odkażających, ile potrzebowałam dla moich rannych. Znaczy gaza, lignina, przede wszystkim gaza. Powtórę, żebym mogła mieć pewność, że zdobędę coś do picia, przecież oni musieli pić. Już nie powiem, że jeść. No i sprawa bardzo ważna. Marzyło mi się w ciągu dnia, żeby nastąpiła już noc. Dlaczego? Dlatego, że w nocy na Starówce nie latały samoloty i nie strzelano z armat. To były chwile ciszy. Marzeniem to było takie, Boże, żebym mogła się położyć i się wyspać, czy żeby nareszcie przestali bombardować. Nie myślałam, że przeżyję. Tylko uważałam i na przykład to, jak zginęła moja siostra i na tych moich rękach, prawda, zmarła, to ja w ogóle uważałam, że to jest tylko kwestia czasu. No ona dziś, a my jutro. I ciągle tylko chyba myślałam nad tym, kiedy to się skończy, bo to było najważniejsze. Czy to się skończy i jak to się skończy.